Największy błąd, jaki możecie zrobić, rezerwując nocleg w Azji, to wybranie hotelu. Dlaczego? Bo za cenę małego pokoju w Europie można mieć coś takiego. Witajcie w Malezji, gdzie za niecałe 240 ringgitów, czyli około 200 zł za dobę, czeka na Was cały apartament w nowoczesnym wieżowcu, rzut beretem od centrum Kuala Lumpur. Samo mieszkanie jest świetne, ale to darmowe udogodnienia i lokalizacja robią tu prawdziwą magię. Chodźcie, pokażę Wam wszystko od środka. Wbiliśmy już do tego mieszkanka, tylko czajnik wyłączę, żeby nie brzęczało. Już Wam pokazuję, jak to wygląda za 240 ringgit. Tutaj znajduje się taki malutki pokoik, widocznie tutaj taki zrobiony, nie wiem, dla dzieci. W razie czego to mieszkanie przyjmuje 6 osób. Tu mamy łazienkę, tu sypialnia rodziców sobie wzięli, czyli to nie jest master bedroom. Klima, tam jest balkon, tu jest living room. Natomiast przejdziemy dalej do master bedroom. No, master bedroom tylko dlatego, że jest trochę większa i że ma ensuite łazienkę. No i jest mała ta sypialnia w porównaniu do tego, co tam powiedzmy kupiliśmy, ale zaraz wyjdziemy jeszcze na balkon. Zaczyna grzmieć. Przewaga apartamentu nad hotelem jest oczywista. Przestrzeń. Zamiast ciasnego pokoju dostajecie 3 sypialnie, salon, 2 łazienki i w pełni wyposażoną kuchnię. To daje Wam wolność i komfort, zwłaszcza gdy podróżujecie z rodziną lub znajomymi. Living room całkiem ładny, ale balkon mi się podoba, bo jest duży. Można śmiało powiedzieć, że to jest duży balkon. Z tej strony może podejdę do drugiej. To jest to właśnie main bedroom, główna sypialnia. Widzicie, jest konkret, można sobie grilla tutaj trzasnąć. Jesteśmy w tym momencie na 30 piętrze. Nie jest jakoś super wysoko. No oczywiście to, które kupiliśmy, to tak jak powiedziałem wcześniej, to jest 34 plus 8 na dole. Mamy 42 piętra, będzie sporo wyżej. Ale widok tutaj jest ogólnie taki, można powiedzieć, że wcale nie brzydki. No widzicie, małe domki, nic Wam nie przysłania jakoś tutaj widoku. Zobaczcie, jaka tam zajebista burza idzie, nie? No i to tak jest żyć w tropikalnym kraju. Tam zobaczcie, zachód się robi. Którą mamy godzinę, już Wam powiem. Złapiemy ostrość. Mamy 33 stopnie, jest godzina 16:30 kilka z minutami. I chyba tutaj jeszcze będzie pokazane. Tu na dole, jak złapiemy ostrość o 19 chyba 03 będzie zachód słońca. Jest kupa czasu, ale to pewnie chmury stamtąd pozakrywały i dlatego się tak zrobiło ciemno. Tam na dole widzicie monorail, czyli tutaj każdy bardzo chciałby być koło tego monorail, bo to jest bardzo fajna, szybka komunikacja, zwinna. Tam macie jedną stację monorail. Co tutaj jeszcze widać? Tam jakieś shoppingi widać na dole. Pozwiedzamy zaraz okolice. No fajnie wygląda. To jeszcze nie jest zachód słońca, ale ta czerwień tam wygląda, pomarańcz w zasadzie wygląda całkiem nie najbrzydziej. Jednym z sekretów życia w tropikach jest pogoda. Potężne burze przechodzą równie szybko, jak się pojawiają, a zaraz po nich niebo potrafi zafundować spektakularny zachód słońca. Tutejszy deszcz nie ma nic wspólnego z zimną, jesienną pluchą w Polsce. Jest to bardzo ciepły i relaksujący prysznic. To uczucie, jakbyś stał pod wielkim, naturalnym prysznicem spa. Wjechaliśmy na 43 piętro i chcemy zobaczyć, co tutaj jest, ponieważ mamy dostęp. No i jest fajnie. Tutaj jest jakiś kort do chyba pickleball lub czegoś takiego. Natomiast tam dalej tak wygląda widok z 43 piętra. Zobaczcie. Jakaś konstrukcja. Oj, kamero, nie spadnij. Nie jest tak wysoka. Ja wiem, 43 piętro, ale zobaczcie. Jest tak całkiem. Nie jest jakoś super wysoko. Z kolei to już się wydaje wysoko. Tam jest salon gier, jakieś takie cuda. O, widzę bieżnie. Ludzie jakąś jogę tam robią. Szyby są trochę odblaskowe, to nie będziemy się tam wpierdzielać komuś. No ale widzicie, siłownia po prostu. Ale prawdziwa magia takiej miejscówki kryje się nie w samym mieszkaniu, a w tym, co dostajecie w cenie wynajmu. Większość nowoczesnych apartamentowców w Azji ma coś, co nazywa się Facilities Floor, czyli piętro z udogodnieniami dla mieszkańców. Coś takiego nie jest tu uznawane za luksus, a wręcz za standard. Siłownia z widokiem na panoramę miasta, strefa do jogi, czasem nawet salon gier czy miejsce do coworkingu. I to wszystko jest w cenie wynajmu.
Ten niesamowity budynek, który góruje nad miastem, to Merdeka 118, obecnie drugi najwyższy wieżowiec na świecie, zaraz po Burj Khalifa w Dubaju. Widok na niego z basenu na 43. piętrze to jest właśnie to, co nazywam doświadczeniem. Możliwość, żeby o wschodzie słońca, gdy miasto dopiero budzi się do życia, popływać w takim miejscu bez tłumów, bez biletów, to jest wasza prywatna wieża widokowa. Biliśmy się na ten basen, żeby móc zobaczyć, jak idzie tam budowa, natomiast do tutaj pewnie nie mogę za bardzo przeskoczyć za to, ale wyciągnę trochę kamerę, żeby można było zobaczyć trochę więcej, jak idzie budowa. I to małe, błyskawiczne wyjaśnienie dla tych z was, którzy z nami są dopiero od tego odcinka. Prawdziwym powodem, dla którego wynajęliśmy apartament właśnie tutaj, jest ten widok na budowę naszego przyszłego mieszkania. Dokładnie tak. W poprzedniej, 6. części opowiedziałam wam całą historię tej decyzji. Jeśli chcecie zobaczyć, jak do tego doszło, od poszukiwań aż po wizyty w mieszkaniu pokazowym, link do tamtego filmu znajdziecie w opisie. Więc załapaliśmy się tylko i wyłącznie z tej przyczyny, z tej okazji, że komuś nie przyznali kredytu. I wzięliśmy po prostu. W sensie tak czy siak szukaliśmy, zobaczcie ile tych tam pięknych apartamentów jest, różnych, większych, mniejszych. Chcieliśmy nowe, tak po prostu. Znaczy szukaliśmy z drugiej ręki, ale no nie było nic takiego, co by nas zadowoliło. Tak więc udało się złapać to. Na razie jesteśmy bardzo happy. Czy się uda, znaczy jak oni to wykończą, jeszcze zobaczymy. No, ale idzie budowa, rodzice będą wpadać czasami, no jeszcze 2 lata, tak? 2 lata to jeszcze kupa czasu i mam nadzieję, że się do tego czasu wyrobią. Tam oczywiście jest gwarancja, firma, która to robi, w zasadzie jakiś tam deweloper dowoził bardzo ładnie przez ostatnie wiele lat, tak więc deweloper jest sprawdzony, wszystko jest sprawdzone, przez bank jest sprawdzone, zabezpieczone. Tak więc tutaj nie ma wałków, jak na przykład na Cyprze się robi wałki bardzo mocno, tak więc kupujcie mieszkanie na Cyprze, a dostaniecie nic. Chociaż tam parę osób coś tam dostało, ale my byliśmy, zwiedziliśmy, widzieliśmy te wałki i się nie zdecydowaliśmy. Zresztą Cypr, straszny syf, brud, kompletny brak cywilizacji. Na północnym Cyprze, oczywiście mówię, południowy jest zajebisty, no, ale już zerknę, wstanę, wejdę i zobaczę coś więcej. Na dachu mieliśmy basen z panoramą miasta, a tutaj na 9. piętrze czekał na nas prywatny park. Gość, w zasadzie właściciel tego mieszkania, które teraz wynajmujemy na dzisiejszą noc, napisał, że możemy zwiedzić nie tylko 43, czyli ostatnie piętro z basenami, ale również 9. I tak myślimy sobie, co jest na 9, nie? No i widzicie, co jest na 9. Jest takie coś, tam jest coś dla dzieciaków, natomiast stąd, moi drodzy, widzimy to całe nasze Aurum Residence, które jest zbudowane. No i stąd mamy naprawdę dużo lepszy dostęp. Okazało się, że to 9. piętro jest dla nas jeszcze lepsze niż dach. Stąd doskonale widać sąsiadujące osiedle Serena Residence i cały plac budowy naszego przyszłego osiedla Aurum. Jest to niesamowite uczucie stać tutaj i patrzeć na fundamenty czegoś, co za 2 lata wzrośnie na kolejnych ponad 40 pięter i będzie naszym domem po drugiej stronie globu. Dopiero zaczną stawiać ten blok B, tak więc jeszcze kupa roboty przed nimi. No ale wiecie, no tutaj w tych krajach to takie rzeczy się stawia szybciej i stawia się lepiej niż w Irlandii, gdzie domy są z drewna zrobione, wszystko skrzypi, tragedia. Jeśli chodzi o to, no to jakość jest dużo wyższa, dlatego tak naprawdę a było niecałe 900 000 ringgit, tak? To jest tak naprawdę bardzo drogo na pozostałe standardy, jakie tutaj są, czy na pozostałe ceny, bo mieszkanie o podobnym metrażu można by było kupić spokojnie za 550-600 tysięcy nawet w Kuala Lumpur. No ale my chcieliśmy właśnie taki naprawdę fajny standard, żeby to było low density, czyli o niskim zagęszczeniu tej ludności. I właśnie tak, mamy 3 windy, 4 mieszkania, a są 3 windy. Tak więc to nie jest zapchane jedno na drugim mieszkanie, tylko to jest takie naprawdę dużo wolnej przestrzeni. Sami widzieliście, jak oglądaliśmy showroom, że były okna z każdej sypialni ogromne, od sufitu do podłogi, po całej szerokości ściany, a nie jakieś takie zapyziałe klitki, gdzie niektóre pokoje czy kuchnie nie mają w ogóle żadnego okna. Tutaj każdy pokój ma swoje okno, każda łazienka ma swoje okno, kuchnia ma swoje okno, living room ma wielkie, tak więc widok w zasadzie na wszystkie strony świata i zachód słońca powoli się zbliża na Kuala Lumpur. Chyba tam się jeszcze przejdę zaraz.
Nie, fajnie tutaj jest. Tutaj w ogóle przed chwilą ktoś sobie biegał. Ja tam odejdę może od ekipy. Ktoś sobie przed chwilą biegał. O, jest na trawie jestem. Zobaczcie. Sztucznej oczywiście. I te chyba wszystkie te liście tutaj, nie wiem czy są żywe, już wam pokażę. Bez jaj, to jest żywe, ale to w sumie nic dziwnego, tak, bo tutaj jest wilgotno co noc, więc pomimo że wysokich temperatur wszystko pięknie rośnie. Fajne miejsce do spaceru, ładnie to wygląda. Tutaj jakieś eleganckie drzewka. O, jest, można sobie poleżeć na hamaczku. Tak wyglądają właśnie duże osiedla w Azji, w Polsce. Nie wiem, byłem w Pałacu Kultury parę razy. Moja kochana siostra tam pracowała przez parę lat na którymś z ostatnich prawie pięter, więc pozdrawiam wszystkich pracowników. Jakiś instytut był czy coś takiego. A jeszcze tak idę za ekipą, zobaczcie, tutaj można sobie przyjść, posiedzieć elegancko. Tam są jakieś sofy, poduszeczki, może w ten sposób pokażę. Można przyjść sobie z laptopem. Jeżeli brakuje wam jakiegoś takiego ogrodu własnego, ogródka, no to jest taka delikatna, nie powiem, że ucieczka od miasta, bo nie chcę mówić, że jest to ucieczka od miasta, nie? No bo jesteśmy w wielkim mieście. Ale o to chodzi, no, laptopa z długim czasem działania na baterii. Można sobie przyjść, popracować, posiedzieć, poleżeć, zdrzemnąć się. Teraz jest fajnie chłodno, 30 stopni, ale jakoś tak w klimie siedzieliśmy, to się trochę schłodziłem, już tak nie umieram. No ale jest zachód. O, zbliżamy się chyba do boiska. Już podejdę bliżej. Nie musicie opuszczać budynku, żeby pospacerować po trawie, poczytać książkę na hamaku, czy tak jak tu widzicie, popracować z laptopem na świeżym powietrzu. To jest właśnie ta filozofia ucieczki od miasta, ale bez opuszczania miasta. Tam się śmiejemy, że monorail chyba się wyłożył, bo tak stoi. A zobaczcie tutaj, jak wyglądają takie lokalne domki. Kawałek ogrodu z dołu. No to wiesz, no to wiadomo, to pięknie nie wygląda tak z góry. Ale to nie są jakieś slumsy z blachami, tak jak było to w Wietnamie. No, po prostu mieszkanka. Ludzie jakoś tak nie przywiązują takiej specjalnej wagi do tego, jak mieszkają. Wiadomo, niektórym bardziej zależy, niektórym mniej, ale... Zapadał wieczór, więc musieliśmy ten dzień zakończyć w iście azjatyckim stylu, czyli wielką, rodzinną kolacją. Wybraliśmy się do tętniącej życiem lokalnej restauracji, którą polecił nam wujek. Takie wspólne ucztowanie przy jednym ogromnym obrotowym stole to przecież esencja tutejszej kultury. Menu od razu przykuło naszą uwagę. Zwróćcie uwagę, że przy najpopularniejszych daniach widniała informacja, ile tysięcy porcji już tutaj sprzedano. Jest to moim zdaniem absolutnie genialny patent. Między innymi skusiliśmy się na numer 1 z listy, czyli wieprzowinę słodko-kwaśną podawaną na lodzie. To była prawdziwa uczta od łagodnych warzyw z korzeniem lotosu po piekielnie ostrego kurczaka, po którym została mi tylko taka sterta papryczek chili. Po gwarnej i sytej kolacji ruszyliśmy na krótki spacer. Taki wieczór przecież nie mógłby się zakończyć bez deseru. Trafiliśmy do miejsca o nazwie Chivit Chiva, które, jak się później dowiedzieliśmy, jest popularną siecią prosto z Tajlandii, specjalizującą się w bingsu. Jego podstawą jest drobno zmielone, mrożone mleko, które wygląda jak świeży śnieg i tworzy coś na kształt delikatnego, mlecznego puczu. Do tego fantastyczne dodatki, od kremu pandanowego z grzankami przez intensywną tajską herbatę, aż po klasyczną czekoladę. Po ostrym, ognistym jedzeniu taki zimny, pyszny deser to idealne zakończenie dnia w tropikach. Na sam koniec dnia, tuż przed pójściem spać, nie mogliśmy sobie odmówić jeszcze jednej, ostatecznej wycieczki na dach i to był strzał w dziesiątkę. Kuala Lumpur nocą to zupełnie inne miasto. Mnóstwo świateł, które rozciąga się aż po horyzont. Stojąc tutaj czujesz prawdziwą potęgę i energię tej metropolii. To był idealny sposób na pożegnanie się z tym miastem, bo już następnego ranka ruszamy w zupełnie inne, dużo spokojniejsze regiony. Dzień dobry moi kochani, jest po godzinie 8, poniedziałek i życie w Kuala Lumpur, jak widzicie, się w pełni rozpoczyna. Natomiast my schodzimy na śniadanie, oczywiście my śniadanie nie jemy, rodzice muszą zjeść śniadanie, ale my możemy jak najbardziej skorzystać z jakiejś takiej lokalnej kawki tutaj zamiast wypić coś w domu. I skoro jest to stosunkowo ostatni dzień w Kuala Lumpur, dzisiaj, czyli tylko na ten jeden dzień tutaj jesteśmy, to stwierdziliśmy, że jeszcze zaraz zrobię test Saili, jak tutaj to pomyka, ponieważ już zaraz po śniadaniu jedziemy w góry do Cameron Highland. Tutaj używamy Saili bardzo intensywnie, ponieważ nawet w mieszkanku, w którym jesteśmy, nie dostaliśmy hasła do Wi-Fi, a już nie chcę, powiedzmy, gitary zawracać
człowiekowi i skoro mam jeszcze mnóstwo danych, no to można skorzystać. Odpalamy speed testa, widzicie, jesteśmy na 4G+, już się łączy i jesteśmy na 30 piętrze, tak więc tutaj zasięg chyba, nie wiem, czy będzie lepszy, czy będzie gorszy tak naprawdę w takim zagęszczeniu. Widzimy, że prędkość wynosi około 5 megabitów. Myślałem, że będzie więcej, ale zobaczymy jeszcze jak z wysyłaniem. Już się kręci. Przez chwilę było 160. Nie wiem, czy tutaj prędkość nie jest jakoś sztucznie ograniczana, czy jak. Ale widzimy, mamy po 5,5 megabita. No strasznie zaludnione miasto, z tamtej strony bardziej, znaczy z drugiej, a nie wiem, gdzie są nadajniki. Ale widzimy, do wakacyjnego używania jak najbardziej wystarczająco. Ile nam danych zeszło? Chyba trzeba by było odświeżyć sobie. No jeszcze mamy 2,25 z 5 GB, a dni raptem 3 bodajże. Po teście internetu wybraliśmy się na śniadanie. Trafiliśmy do Hong Fu Lu, miejsca specjalizującego się w dim sum, czyli tradycyjnym chińskim brunchu. Cały sekret polega na tym, że na stół wjeżdżają dziesiątki małych porcji w bambusowych koszyczkach, a ty na specjalnym formularzu zaznaczasz, na co masz ochotę. Miała być tylko kawa, a skończyło się na sytej uczcie. Skosztowaliśmy tu m.in. pierożków siumai, puszystych bułeczek bao, smażonego ciasta z rzodkwi i słynnych portugalskich babeczek jajecznych. To idealny przykład tego, jak w podróży proste plany potrafią zmienić się w najlepsze, niespodziewane doświadczenia. Poranny pomiar z 30 piętra nie wypadł jakoś imponująco i choć do wakacyjnego używania takiej prędkości wystarczą, to prawdziwym testem miał być dopiero sprawdzian na ruchliwej ulicy Kuala Lumpur. Niestety i tu wyniki wcale nie były jakieś takie najlepsze. Zanim zacząłem się irytować, przypomniałem sobie o prostym triku. Wyłączyłem na chwilę kartę eSIM w ustawieniach telefonu, odczekałem moment i włączyłem ją ponownie. Rezultat? No cóż, spójrzcie sami. Prędkość wzrosła 10-krotnie. Pamiętajcie w takim razie o tym, bowiem ten prosty trik często przywraca szybki i responsywny internet. Sale umożliwia nam połączenie ze światem wielokrotnie taniej niż mielibyśmy korzystać ze swojego operatora. Nie zapominajcie więc, że widzowie mojego kanału otrzymują 15% zniżki na dowolny pakiet danych na dowolny kraj na świecie. Więcej szczegółów znajdziecie w pierwszym linku pod tym materiałem. No ale okej, zostawiamy za sobą zgiełk Kuala Lumpur i wjeżdżamy na krętą, górską drogę prowadzącą do Cameron Highlands. Już po kilkudziesięciu minutach krajobraz zmienia się nie do poznania. Pierwszym przystankiem na naszej trasie jest wodospad Lata Iskadar. To popularne miejsce, gdzie zarówno turyści, jak i miejscowi zatrzymują się, żeby na chwilę odetchnąć i ochłodzić się w trakcie podróży. Jesteśmy na wysokości 403 metrów w tym momencie. No i znajduje się tutaj naprawdę ładny wodospad. Jest tutaj jakaś taka mała, nie powiem, że mieścinka, no po prostu parę takich rzeczy. Można kupić jakieś pamiąteczki, jest płynąca rzeczka. Jak się domyślacie, jest tutaj troszkę chłodniej już powolutku, no na 400 metrach może jeszcze nie aż tak, ale cały ten region, czyli Cameron Highland, właśnie słynie z tego, że tutaj tubylcy, no w zasadzie turyści oczywiście też, uciekają przed upałami, przed skwarem miasta. Cały Cameron Highland zaczyna się, można powiedzieć, od 800 metrów aż do 1600 metrów nad poziomem morza. No, my jesteśmy dopiero na 400, ale już jest niebrzydko. Po drodze widzieliśmy w ogóle jakieś małpki. Niewiele, no bo tak do samej drogi nie zawsze wychodzą, przecież trzeba by było się zapuścić głębiej w las. Jakaś psinka tam za mną, obok mnie widać. Nie widać psinki. Dobra, nieważne. Jest zbyt jasne, ja sam nie widzę ani ekranu, ani w zasadzie niczego. Tak więc wrzucę Wam parę przebitek i możecie zobaczyć to, co ja tutaj widzę. Spotkaliśmy tu lokalnego stynka, prawdopodobnie stynka słonecznego, który wygrzewał się na wilgotnych skałach wodospadu, ale nasza obecność go spłoszyła. Właśnie zdejmuję buty i spróbuję się
może nie zanurzyć, ale wejść po prostu do tej wody. Najlepszym sposobem na upał jest oczywiście zdjęcie butów i zanurzenie stóp w odświeżającej górskiej wodzie. To wspaniałe uczucie, kiedy chłód rozchodzi się po ciele, jest po prostu bezcenne. Skały nie są może jakieś wybitnie śliskie, ale w takich miejscach trzeba zachować jednak szczególną ostrożność. Chodzimy po takich schodkach na szczyt wodospadu. Ciekawe, co tam jest. Co tam jest? No szczyt wodospadu, tak? Są schodki, na schodach jest napisane, że nie wolno tutaj absolutnie pod żadnym pozorem wchodzić, gdy pada. Póki co przez te parę minut chodzenia zdążyłem się już spocić. Niestety tak tutaj jest. Natomiast wyżej no, powinno być chłodniej, z tej przyczyny wzięliśmy ze sobą bluzy, w których podróżowaliśmy z domu na lotnisko w Dublinie. No więc na tych 400 metrach tak jest wciąż upał i wilgotno. No bez słońca jest trochę przyjemniej, ale no już tam schodzimy na dół. Jak najbardziej warto odwiedzić, tutaj wpaść, przynajmniej przejeżdżając, wyznaczyć sobie trasę trzeba, bo jadąc to jest tak trochę znienacka, nie? Że jest zakręt, mnóstwo zakrętów na tej drodze, nagle zakręt i już trzeba się zatrzymywać, tak więc tutaj trzeba naprawdę, prowadząc auto, trzeba się mocno pilnować. Ale Lataiskadar to nie tylko wodospad. Tuż obok, wzdłuż drogi, ciągnie się rząd małych straganów. Wiele z nich jest prowadzonych przez orang asli, czyli rdzennych mieszkańców tych ziem, dla których dżungla od wieków jest domem, apteką i spiżarnią. To właśnie tutaj, a nie w turystycznych sklepach w mieście, można znaleźć prawdziwe, lokalne skarby. Od rękodzieła przez owoce, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia, aż po naturalne lekarstwa. Chodźcie, zobaczymy, co ciekawego uda nam się tu odkryć. Banan niby banan, ale zobaczcie, jak to się ma do mojej ręki. A takim małym chłopcem nie jestem, nie? Tutaj kupujemy coś, co wszystko na głębokim tłuszczu, ale coś przypuszczam, że to wszamię. To jest właśnie ten jackfruit, a tutaj on jest taki właśnie smażony. To jest właśnie ten jackfruit. Spróbujemy go, no bo suszonego jadłem, jest przepyszny. Tutaj jest kakao. To jest coś takiego jak kakao. Pewnie każdy jadł kiedyś czekoladę albo miał styczność. To właśnie z tego się bierze kakao na czekoladę. Kto myślał, że tak to wygląda, co? Kupiliśmy magnes i wychodzimy ze sklepu. Tata mówi, że to jest w ogóle roślina. Wygląda jak czyjaś głowa, no powiedzmy. Już wbijamy do auta. Zobaczcie tutaj takie luzem rosnące sobie drzewa bananowca. Tak jak to się mówi, nie głupio, nie brzydko. Dobra, odpalili. Jedną z przekąsek, które kupiliśmy na straganie, jest kacang rebus, czyli gotowane fistaszki. Te nie mają nic wspólnego z chrupiącymi orzeszkami, które znamy z Europy. Gotuje się je godzinami w solance, dzięki czemu zarówno łupina, jak i sam orzeszek w środku stają się niewiarygodnie miękkie, a ich smak jest bardziej ziemnisty i odrobinę słony. To prosta przekąska w podróży i zupełnie inne spojrzenie na to, czym w ogóle może być orzeszek ziemny. Co prawda ja sam preferuję takie chrupiące, prażone fistaszki, ale takie też warto jak najbardziej spróbować. No i cóż, podjadamy je tak na tyłach samochodu, gdy gęsta, tropikalna dżungla otacza nas z każdej strony, a my pniemy się w górę do celu naszej podróży. Jesteśmy już na wysokości ponad 1200 metrów nad poziomem morza. Temperatury rzadko przekraczają tu 20 stopni i pierwszym, co wita nas na górze, jest ten niesamowity, ikoniczny widok zielonych pól herbacianych ciągnących się aż po horyzont. Ale czy Cameron Highlands to tylko herbata? Nie, absolutnie nie. W następnym, 8. odcinku zabiorę Was w podróż po tym niezwykłym regionie. Zobaczymy ogrody pełne kwiatów oraz inne atrakcje turystyczne. Zdradzę Wam, które z tych miejsc to sprytnie zastawione pułapki na turystów i jak nie dać się tu naciągnąć. Spróbuję kawy o smaku lawendy, żebyście Wy nie musieli tego robić. Skosztuję też prawdziwych lokalnych owoców, chociażby takich jak ten, który smakuje trochę jak połączenie śliwki i ogórka. Na pewno czegoś takiego nigdy nie jedliście. W następnej części zobaczycie też, jak kończy się wynajęcie mieszkania poniżej średniej ceny. Podpowiem w 3 słowach: grzyb, mrówki i dziwny zapach. To wszystko już w kolejnym materiale. Upewnijcie się, że subskrybujecie, żeby go nie przegapić. Zapraszam serdecznie.